Dzień dobry. Witam wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki i inne osoby słuchające w naszym podcaście, w którym pokazujemy Państwu świat, w którym jest więcej rozwiązań niż problemów. A problemów jest dużo i my o tym świetnie wiemy. Ja nazywam się Agata Stafiej-Bartosik. Będę dzisiaj gościć dwie, jak zwykle, niezwykłe osoby. Po pierwsze jest z nami Maciej Otremski, który zajmuje się rozwijaniem niezwykłej inicjatywy Roślinnie Jemy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać dużo. I trochę jak zwykle już jest ze mną Martyna Rubinowska, członkini zarządu Ashoki w Polsce, która jest odpowiedzialna za poszukiwanie i prowadzenie procesu wyboru Ashoka Fellows, czyli członków i członkiń Ashoki, do których również należy Maciej. I zaczynamy jak zwykle tradycyjnie od kawałka, w którym ja cierpię, bo jestem wredna. Trudne pytania, tak? Trudne pytania. Maćku, co mnie w ogóle obchodzi, co ludzie jedzą? Mógłbym zadać ci pytanie, masz dzieci? Albo Mam. planujesz mieć? Albo... Mam. Nie planuję, ale mam. Masz. Więc od tego można by wyjść, że jeśli chcemy myśleć o sensownej przyszłości na planecie Ziemi dla naszych dzieci, czy dla wszelkich pokoleń, które będą żyły, zaludniać naszą planetę za 20, 30, pewnie i za 100 lat, to musimy zastanowić się nad tym, co jemy, ale przede wszystkim nad tym, jak produkujemy żywność, bo dzisiaj chociażby Food and Agriculture Organization, czyli organizacja zajmująca się rolnictwem przy ONZ-cie, przy United Nations, mówi o tym, że, co jest wiadome, będziemy mieli około 10 miliardów ludzi w 2050 roku zaludniających tę naszą planetę. I Food and Agriculture mówi o tym, że za te 27 lat, czyli nie tak całkiem długo, wzrośnie popyt na białko, w domyśle białko zwierzęce, o 70%. A już dzisiaj tak naprawdę myślę, że istnieje bardzo dużo przesłanek, które mówią o tym, że te nasze zasoby i możliwości coraz bardziej efektywnej produkcji białka zwierzęcego. Te zasoby są już tak wyciśnięte niemalże do końca i podoba mi się takie porównanie, że gdybyśmy dzisiaj chcieli dostarczyć żywność dla tych 10 bilionów, miliardów ludzi, utrzymując na przykład poziom spożycia taki, jaki jest w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o produkty zwierzęce, zwłaszcza mięso, to potrzebowalibyśmy bodajże 1,7 planety, a mamy tylko jedną, więc myślę, że jeśli myślisz o przyszłości, w której przyszłe pokolenia po pierwsze mają gdzie mieszkać, a po drugie jakby jesteśmy w stanie wyżywić je w sensowny sposób, w mniejszym stopniu obciążający planetę i też jakby w taki sposób nowoczesny, który ujmuje interesy społeczeństw, może bardziej dba też o zwierzęta, to powinno cię obchodzić to, jak jemy, ale przede wszystkim też jak produkujemy żywność. Okej, czyli dobra. To niestety podłożyłeś się, bo powiedziałeś, jeśli mnie to obchodzi. A zakładając, że ja pożyję pewnie jeszcze jakieś 30 lat, może jak będę się zdrowo odżywiać, to 40. No co mnie to obchodzi? Co przez te 30-40 lat, wiesz, chyba jeszcze damy radę, czy nie? Prawdopodobnie tak, damy radę. Jakimś faktem naukowym jest to, że mamy zmiany klimatu i prawdopodobnie jesteśmy już na etapie, w którym powinniśmy myśleć nad tym, jak się do nich dopasowywać, a nie tylko przeciwko nim walczyć, co jest trochę smutne już niestety, ale jest jak jest.
No, ale jest też tak, że na dzień dzisiejszy produkcja rolnicza, a zwłaszcza hodowla przemysłowa zwierząt odpowiada za dosyć spory wycinek emisji gazów cieplarnianych, które przekładają się na to, jak zmienia się nam klimat, na nie wiem, wątki związane z suszami i całym jakby szeregiem następstw tych zmian klimatu. Więc tak, jakby damy radę. Pytanie, no właśnie, czy obchodzi nas to, w jakim świecie chcemy żyć, nie tylko za te 50 lat, ale też teraz, dzisiaj. I tutaj myślę o tym świecie dla nas, ale też myślę o środowisku, myślę o zwierzętach, które mało co można zrobić, żeby one były traktowane lepiej. No bo jeśli chcemy je jeść. Jeśli chcemy jeść ich więcej w przyszłości, więc jestem zdania, że trzeba szukać rozwiązań, by jeść ich mniej i też szukać rozwiązań, które powiedziałeś, które trafią w potrzeby czy w profil osób, których zupełnie nie obchodzi klimat, bo to one mogą być, to one tworzą na dzień dzisiejszy, niestety, trzon naszego społeczeństwa i my rozumiemy, jak mamy świadomość, że nasze działania nie powinny być kierowane do tych odbiorców, do tych interesariuszy, których już obchodzi, ale powinny trafiać, nie zawsze nawet jakby, nie powinny być może targetowane, ale powinny oddziaływać na te podmioty i z branży spożywczej i jakby docelowo myśląc w takim podejściu już jakby indywidualnego konsumenta, trafiać do tych osób, których tak naprawdę nie do końca obchodzi, co jedzą. Zależy im, żeby zjeść tanio, dobrze, smacznie no i to jest jakieś spore wyzwanie dla tego, w jaki sposób dzisiaj produkujemy żywność i jeśli chcemy myśleć o tym, jak ją transformować, tak żeby właśnie adresowała potrzeby tych, których nie obchodzi. Super. To mam jeszcze jedno pytanie, takie z serii podłe. Ostatnio, obiecuję. Mianowicie, ale czy to nie jest tak, że uratuje nas technologia? Jest taki mit, że w ogóle ktoś coś wynajdzie. Bardzo dużo przecież się mówi o tych hamburgerach z drukarki albo innych rozwiązaniach technologicznych i może wtedy wcale nie musimy przestawiać się z mięsa na rośliny. Możemy dalej wcinać to mięso i w ogóle będzie wspaniale. Tak, no na szczęście nie powiedziałaś, uratuje nas sztuczne mięso. To jest bardzo powiedziałbym, triggerujący dla mnie framework, powiedziałbym, ustawienie w ramach tej technologii. No jestem zdania, że myśląc o transformacji systemu żywnościowego, która brzmi bardzo górnolotnie, potrzebne nam są różne działania. Takie działanie trochę jakby inspirowane portfelami inwestycyjnymi, że wkładamy odpowiednią ilość zasobów w innowacje, w technologię, ale też wkładamy zasoby w to, by zmieniać normy społeczne, by pomagać ludziom bardziej zdrowo się odżywiać, zwłaszcza jeśli myślimy też chociażby o zdrowiu publicznym. I tutaj jakby tych wątków, które należy tak naprawdę popychać, może być bardzo dużo. W moim odczuciu technologia jest tutaj ważnym elementem tych przemian, które chcielibyśmy widzieć. No bo tak jak powiedziałem na początku, jakby dzisiejsza intensywna hodowla przemysłowa już prawdopodobnie nie może być bardziej intensywna, jest zefektywizowana niemalże do cna, więc powinniśmy się zastanawiać i kierować środki, fundusze, talenty ludzi też, co jest myślę, że bardzo ważne, by kreować innowacje przy jednoczesnym zadbaniu o to, by te innowacje
zyskały taką aprobatę społeczną, bo to jest też, myślę, że taki wątek, który dopiero o którym zaczynamy myśleć, mówić, no bo jednak jedzenie jest kulturowe i czym innym jest przesiadka z samochodu spalinowego na elektryczny. Pewnie są jacyś tacy bardzo silni fani, nie wiem, diesla, że musi palić i turkotać. musi turkotać, nie wiem, którzy nie będą nigdy gotowi, żeby się przesiąść na samochód elektryczny. Myślę, że w kontekście jedzenia mięsa i innych produktów odzwierzęcych to nie jest takie proste. No bo mięso i ten taki jakby jest wpisane mocno w naszą kulturę, jest smaczne, wiąże się często ze świętowaniem, z przyjemnością, przy okazji jest jeszcze odżywczym produktem. Ma oczywiście też jakby szereg mniej pozytywnych jakichś cech, ale patrząc przez ten pryzmat kulturowy, no jestem przekonany, że wszelki postęp technologiczny musi iść w parze z taką gotowością, by masowi konsumenci otworzyli się na ten postęp i byli chętni, by sięgać po takie nowe produkty, które zostały wytworzone w sposób do tej pory jeszcze im nieznany, przez co może być postrzegane jako obcy. I tutaj też jest duża rola wszelkich interesariuszy systemu żywnościowego, by oswajać właśnie ostatecznego konsumenta powiedziałbym tak szeroko mówiąc, może z nową żywnością. Super, bardzo ci dziękuję. To oczywiście mamy w historii bardzo dużo takich przykładów, kiedy na pomysł telefonu powiedziano, ale po co nam telefon? Mamy przecież chłopców na posyłki. Albo Chcemy szybszych koni. Na właśnie pytanie Forda, co jest ludziom potrzebne. Ludzie mówili, że chcą szybszych koni. Oczywiście to są przykłady o tym, że czasem nie potrafimy określić swoich potrzeb precyzyjnie. Potrafimy powiedzieć, czego potrzebujemy, co to znaczy po szybszych koni. To znaczy, ja chcę szybciej się dostać tam, a nie, że nie chcę samochodu. Natomiast Martyna, jeszcze ciebie chciałam zapytać, bo kiedy przygotowujesz, kiedy pracujesz z kandydatami na członkini Ashoki, no to wiem, że robisz też ogromną pracę researcherską, żeby opisać to wyzwanie czy problem, którym osoby się zajmują. I jestem bardzo ciekawa, gdybym tobie zadała to pytanie, dlaczego to jest ważne? I teraz uwaga, zmieniam. Nie tylko czy jemy mięso, czy nie, ale jak produkujemy żywność, którą jemy, to co byś powiedziała? Wzięłabym wdech. Znaczy, ja też jak was słucham, jest parę rzeczy, które jakby tutaj nie padło, a które jakoś dla mnie też były, nie wiem, ważne, odkrywcze, też jak się jakby dowiadywałam więcej o tym obszarze i od ciebie, Maciek, i w ogóle. No to jeden dotyczy tego, że my tak naprawdę to mięso w tej kulturze, tą rolę, którą ma i którą mi się wydaje, że ono ma, to ma od bardzo niedawna. I że to, ile my jemy mięsa, jako Polacy dzisiaj, jest bardzo inne od tego, co się wydaje, jak się to mięso jadło. Wiecie, że to jest jakiś taki mit. I to nie tylko opowieści mojej, wiecie, nie wiem co, mamy z kolejek, potem nie wiem, co się stało po Baleron, ale pięknie jest to, jakoś mam mocno ten obraz zapamiętałam, z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie jest pokazane, jak ta emigracja z Polski przed I wojną światową, ale też już potem w okresie międzywojennym, co ci ludzie jedli. I dlaczego w tych listach, które pisali do domu, pisali: mamo, teraz się najadam jak nigdy. I że ta dieta to wcale nie była, znaczy dieta nas, Polek i Polaków 100 lat temu to nie była dieta obfitująca w mięso. Więc to jest może jakiś taki w ogóle ten mit, który jakoś, nie wiem, narósł i jakoś jest. I może rzeczywiście celebracja Wielkiej Nocy była związana z tą jakąś kawałkiem szynki, ale to nie jest tak, że to była taka też nasza codzienna dieta. Więc też trochę z tego kawałka, co nas to obchodzi, no to jak nas to co nas obchodzi, to co jemy. Znaczy chcę zjeść coś, co jest smaczne, to co ty mówisz, coś, co jest smaczne, coś, co jest pożywne i coś, co mogę łatwo zdobyć, a nie muszę wybrać się po prostu albo zamówić i czekać, aż po prostu mój startup, który produkuje tą szynkę bezmięsną, co ją lubię, to w jakiś będzie ich takich tam wyrzucał co 3 tygodnie, ewentualnie zrobią mi wysyłkę, no to dużo ode mnie wymaga, żeby to kupić, ale jak mogę to kupić w sklepie na rogu, czy tam, gdzie robię zakupy, no to robi się to prostsze i może to wtedy po prostu trochę nie ma tego kawałka znaczenia.
Powinno nas to obchodzić, dlatego że w tej chwili produkcja jest na poziomie, którego nie da się podkręcić. Po drugie, przekracza właściwie wszystkie możliwe standardy etyczne i moralne. Zakładam, że osoby słuchające nas się przejęły albo się nie przejęły i już włączyły ten podcast, więc strasznie nam przykro, ale zostajemy... Poszły golonkę. Ale zostaniemy z tymi osobami, które ku naszej radości się przejęły i chcą nas słuchać dalej. No dobra, to przejęłam się. Ja się przejęłam już kilka lat temu, ale przejęłam się i myślę, że to, co jest bardzo ważne, Maciek, w tym, co ty robisz i jak o tym mówisz, to jest też to, że ty mówisz o całym procesie produkcji. Czyli, że nie zatrzymujesz się, w tej swojej narracji, a przede wszystkim w swoich działaniach, tylko na tym, co jest na talerzu i na indywidualnym wyborze każdej osoby, ale też na tym, jak jest poustawiany przemysł, jak to się robi. Strasznie jestem ciekawa, to co wy w tym roślinie jemy, w związku z tym robicie? Dobra. Powtórzę, że bo to myślę, że ważne, żeby wybrzmiało, że to, że mam taką przyjemność rozmawiać z 2 przejętymi osobami, to tutaj to jest taki punkt wyjścia, że my chcemy dotrzeć i chcemy, by efektem jakichkolwiek działań rośliniemy było to, że dla tych nieprzejętych osób bardziej roślinne jedzenie albo jedzenie, w którym nie jest produktów odzwierzęcych, nie wymagało w ogóle przejęcia się i po prostu stało się być może takim bardziej domyślnym wyborem. Myślę o tym, że kiedy taka osoba szłaby do sklepu spożywczego, to sięgałaby po, niech będzie to ten napój roślinny i nie wiem, niech będzie to soczewica, dlatego, albo nie wiem, kotlet z soczewicy lub jakaś bardziej zaawansowana technologicznie alternatywa mięsa, dlatego, że taki produkt jest smaczny, że jest być może bardziej zdrowy, bo też myślę, że wybrzmiewa coraz bardziej w tym młodszym pokoleniu, że dbamy bardziej o siebie, więc chcemy jeść zdrowo. Roślinne jedzenie kojarzy się, nie zawsze musi być bardziej zdrowe. I my byśmy chcieli, żeby te wybory właśnie nie wymagały takiego kompromisu, czy nawet właśnie dodatkowego wysiłku poznawczego. Żeby po prostu one trafiały do półek, tak jak dzisiaj trafia pierś z kurczaka, kiedy chcemy, nie wiem, ugotować sobie obiad, który jest, nie wiem, pełen białka, szybki i wygodny i wiemy, jak to przyrządzić. Więc od tego bym zaczął, że tutaj to jest dla nas super, super ważne. Mimo że docelowo, tak jak powiedziałaś, nie zajmujemy się samym działaniem skierowanym na konsumentów i indywidualnych odbiorców, one są niejako takim, powiedziałbym, pośrednim beneficjentem naszych działań, mówiąc językiem grantowym. A zajmujemy się właśnie tą stroną podaży, produkcji żywności no i tutaj to jest obszar, który mnie każdego dnia przyprawia o może nie ból głowy, ale taki mętlik właśnie mentalny, poznawczy, bo ten system jest bardzo złożony i myśląc o, nie wiem, łańcuchach produkcji żywności, w nie wchodzi gro po prostu podmiotów, gro ludzi się zajmuje na różnych etapach różnymi rzeczami i takim dużym wyzwaniem dla nas, mówiąc o odmienianiu tego systemu, tak by on w mniejszym stopniu opierał się o produkcję zwierzęcą, jest zadbanie też o to, by nie wykluczyć tych osób, które w nim są, tak by one się czuły zagrożone jakoś tą narracją i tymi zmianami, które chcielibyśmy widzieć w rynku spożywczym, w systemie produkcji żywności. No i
idąc idąc w stronę brzegu. Dla nas w pierwszych latach działania Roślin nie jemy w Polsce bardzo ważne było to, by tą właśnie narrację o tym, że roślinne jedzenie może być wartościowym przedsięwzięciem biznesowym, b coraz większe może budzić i będzie budzić coraz większe zainteresowanie konsumentów. Naszą rolą było jakby przekazanie takiej narracji, pokazanie, że to jest nie tylko pieśń przyszłości, ale coś, co już się dzieje na sąsiednich rynkach, coś, co pojawi się w Polsce. A że ważne dla nas było i jest dalej nie tylko właśnie budowanie tej opowieści o przyszłości żywności, ale też bycie osadzonym stricte w branży spożywczej, postanowiliśmy podejmować szereg działań, które przez te kilka lat skupione były na największych podmiotach w branży spożywczej, bo w naszej teorii zmiany i w podejściu Roślin nie jemy mieliśmy i mamy dalej cały czas świadomość, że jesteśmy małym zespołem, mamy bardzo ograniczone zasoby, przede wszystkim ludzkie, bo to jest tak naprawdę trudność, ale też finansowe i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na jakby zmieniać czy pracować z podmiotami o każdym rozmiarze, jakby, z którymi byśmy być może nawet chcieli pracować. I tym sposobem uznaliśmy, że warto po prostu pracować z tymi największymi, bo one, po pierwsze ta współpraca, takie działania będą miały wpływ na przełożenie na całą branżę, bo naturalnie zwiększy się na przykład dostępność tych produktów roślinnych, ale też mamy świadomość, że działania liderów branży powodują to, że inne podmioty chcą podążać za nimi. I stąd praca z największymi sieciami handlowymi czy sieciami restauracji, której rezultatem było to też, że te kolejne podmioty będące trochę może bardziej do tyłu również jakby benchmarkowały się do tych najbardziej progresywnych podmiotów. I takie działania myślę, że pomogły nam też na samym początku zbudować pozycję eksperta i mimo, że większość z nas i ja sam rozpoczynając działania w Roślin nie jemy, nie pracowałem, nie byłem osadzony głęboko w branży spożywczej, ale dużym wysiłkiem i dużym jakby tutaj dokształcaniem się i też takim wejściem głęboko w ten temat roślinnego jedzenia, alternatywnych źródeł białka i takim zanurzeniem się udało się tą pozycję wypracować i zbudować też zaufanie producentów żywności. Myślę, że to, co nas może jakoś wyróżniało jako Roślin nie jemy na tle innych inicjatyw, czy to w Polsce, ale myślę, że też za granicą, jest to, że ta nasza opowieść o przyszłości żywności to nie była tylko taka pieśń przyszłości właśnie opowiadana ustami aktywisty, który ma ideały, która ma ideały i chciałby bardzo widzieć ten świat, niech będzie to świat wegański za 50 lat, tylko to była i jest dalej opowieść, która bazuje na konkretnych danych, na badaniach rynku, na konkretnych case'ach biznesowych, przez co myślę, że mogę powiedzieć, że stworzyliśmy jakąś taką nową jakość, jeśli chodzi o to też postrzeganie w ogóle projektów, które mają na celu zmienianie świata. To zawsze pamiętam, jak profesor Bolesław Rok z Akademii Koźmińskiego mówi o Roślin nie jemy właśnie jako przykładzie dla innych organizacji, nie tylko stricte z branży spożywczej, ale myśląc o działaniach
systemowych o dużej skali i takim właśnie, powiedziałbym, osadzeniu na ziemi w tym, jak o tym mówimy. I nie powiedziałem ostatecznie za wiele o działaniach, ale myślę, no że właśnie, taki bo teraz tak powiedziałeś taką ramę, tak. trochę to rozumiem. Myślę, że to jest bardzo w ogóle ważne. Dwie rzeczy, na które zachęcam osoby słuchające Państwa, żeby Państwo zechcieli zwrócić uwagę. Po pierwsze, jesteśmy w kategoriach bardziej właśnie opowieści o przyszłości żywności, nawet nie tyle opowieści, jakieś drogi do przyszłości żywności. Opowieść może brzmieć właśnie tak marzycielsko, a to jest bardziej taka droga do przyszłości żywności. Myślę, że to jest w ogóle, strasznie mi się to podoba. Jak będę opowiadać o tym, co robisz, to będę używać tego zwrotu częściej. Z kolei w tej drodze do świata, o którym mówi Ashoka, czyli takiego, w którym każda osoba ma sprawczość, żeby kontrybuować do wspólnego dobra, my naprawdę nie żartujemy, kiedy mówimy każda osoba. I ten argument pod tytułem pracujemy z tą branżą, żeby ona nie czuła się wykluczona, nie czuła się zaatakowana, tylko mogła kontrybuować do tej nowej drogi, do nowej żywności, jest czymś szalenie ważnym. Więc teraz, Maciek, wracam do pytania. Dobra, to co to są te działania? To jest tak, jak się mówi, policja wykonuje czynności. Rośliniemy wykonuje czynności. Następujące. A jeszcze powiedz z kim, bo wiesz o co chodzi, że to ma, jak słuchamy tego w Polsce, to ma znaczenie, jak mówisz coś tam wiodońcy. A bo ty chcesz, żeby marki podały. Bo ja mam wrażenie, że wtedy mogę to sobie wyobrazić. Dobrze. A tak to dla mnie brzmi sieci handlowe, masz rację, usłyszeliśmy sieci handlowe, restauracje i producenci. Tak, to nie jest radio, ani telewizja, można rzucać brandami bez nie będziemy ich skrępowania. pikowali. Dobra, to kilka przykładów stricte z takich współprac, czyli z tych działań takich bezpośrednich, bo można później jeszcze opowiedzieć, myślę, o tej takiej bardziej działaniach narracyjnych. No, takim przykładem, do którego ja się lubię bardzo odnosić i który też myślę, że był dla nas takim, powiedziałbym, changemakerem, jeśli chodzi o budowanie naszej pozycji w tej branży spożywczej, była współpraca z siecią Żabka, której to pomagaliśmy wprowadzić linię produktów roślinnych Plant Hunter, która do tej pory jest obecna. I zdecydowaliśmy się na tę współpracę przede wszystkim dlatego, że mieliśmy świadomość, że Żabka ma dzisiaj prawie 10 000 sklepów w Polsce i dla wielu osób jest po prostu miejscem, gdzie wybierają się po zakupy spożywcze. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać z Żabką, pracować nad tą współpracą, bardzo ważne dla nas byłoby osadzić mocno ten wątek tego, że roślinne jedzenie to nie może być jedzenie dla osób, które już chcą jeść roślinnie, tylko ono musi trafiać właśnie w tą potrzebę albo w gusta, można powiedzieć, osób, które jeszcze nie są zainteresowane tym roślinnym jedzeniem. Więc bardzo mocno odnosiliśmy się do tego, że te smaki nie mogą być, czy te smaki, produkty, dania, które wprowadziła Żabka, no nie mogą być jakieś bardzo szalone. Ja lubię o tym myśleć, że osoba, która pierwszy raz styka się z roślinnym jedzeniem, już podejmuje ryzyko, no bo jakby wybiera produkt roślinny. Więc jeśli byśmy dołożyli tam jeszcze jakiś wątek, na przykład konkretnego typu kuchni, który być może nie jest popularny w Polsce, albo ciężko sobie skojarzyć jakieś danie z takim, z czymś, co znamy, to ryzyko jakby wchodzi na kolejny poziom. Więc my staraliśmy się mocno tutaj wesprzeć Żabkę w tym, by te dania były takie znajome i odpowiadały tym, co ludzie wybierają w Żabce, idąc na przykład po obiad. Stąd na przykład pojawiło się spaghetti bolońskie, tylko że z roślinnym mięsem mielonym. I wiemy z rozmów właśnie z osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie Plant Huntera, czyli tej linii roślinnej Żabki, że bywały miejsca w Polsce, gdzie ono nawet lepiej sprzedawało się niż to tradycyjne spaghetti bolońskie. No bo właśnie jakby to jest produkt znany, jakby tutaj ciężko zaskoczyć kogoś smakiem makaronu z sosem pomidorowym i z mięsem mielonym. Więc to jest coś, co było dla nas bardzo ważne.
No i tutaj ta współpraca myślę, że bardzo fajnie obrazuje, czym my się zajmujemy, jeśli chodzi o i jednocześnie współpracę z sieciami handlowymi, bo tutaj ważna jest ta dostępność i no niejako też producentem żywności, no bo Żabka, mimo że sama nie produkuje, no to jakby zleca tę produkcję żywności swoim partnerom. Innym takim bardziej świeżym przykładem z ostatnich 2 lat, czy z ostatniego roku jest współpraca z Sodexo, które pewnie wielu z was, słuchaczek, kojarzy się z bonami Sodexo. Natomiast jakby jest to jedna z największych firm cateringowych na świecie, która obsługuje kantyny pracownicze, restauracje w biurowcach i tylko w Polsce ma ich kilkadziesiąt. I w tej współpracy udało nam się, zachęciliśmy Sodexo do tego nie tylko, by wprowadzać te roślinne opcje do swojej oferty, ale też przeprowadziliśmy audyt kilkuset, czy ponad 100 receptur bazowych, czyli takich, które są recepturami, no nie wiem, naleśniki, kluski, w których z domysłu tradycyjnie pojawiały się produkty odzwierzęce. Naszym celem, uzgodnionym oczywiście z Sodexo, było zmniejszenie lub wyeliminowanie tych produktów odzwierzęcych właśnie z tych takich produktów mącznych, bazowych, które później są wykorzystywane jako właśnie podstawy do wielu różnych rozmaitych dań. I to było o tyle ciekawe, że to było jedno z takich, myślę, że w ogóle pierwszych, może nawet globalnie, działań, gdzie nie tylko wprowadzaliśmy nowe roślinne jedzenie, ale też że zmniejszaliśmy zależność od produktów zwierzęcych w tych kuchniach restauracyjnych. I bardzo myślę, że wartościowe w tej współpracy było to, że my mogliśmy wesprzeć się osobą Dominiki Targosz, która jest świetną roślinną kucharką i niejako poprowadziła kucharzy Sodexo przez ten proces i ona zrobiła, jakby ona odpowiadała za ten audyt, więc to nie było tak, że ja, Maciek, siadłem i zastanawiałem się nad tym, gdzie wywalić jajko z naleśników, bo nie znam się na tym, lubię gotować, ale to nie jest jakby mój do końca obszar działań w Roślinnie Jemy, tylko zatrudniliśmy osobę, czy wsparliśmy się osobą, która zajmuje się zawodowo kuchnią, jest jakby kuchnią roślinną i to ona przeprowadziła tę Sodexo i załogę kucharzy, kucharek Sodexo, szefów kuchni i szefowych kuchni przez ten proces. I najfajniejsze było to, że podczas już takich podsumowujących warsztatów, gdzie właśnie zespół Sodexo uczył się, znaczy sprawdzał, jak te receptury działają, uaktualnione w stronę roślinną, okazało się, że po pierwsze udało się obniżyć food cost, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w dobie inflacji i też rosnących kosztów żywności, ale myślę, że ważniejsze nawet jest to, że okazało się to proste i takie, powiedziałbym, nie wiązało się z kompromisem na smaku czy jakości tych produktów, przez co no to był taki totalny win-win-win dla wszystkich. Konsumenci zyskują dalej dobry produkt, tych produktów odzwierzęcych jest mniej, a przy okazji jeszcze firma jest w stanie zmniejszyć koszt takich dań, więc bardzo, bardzo fajna współpraca i dajemy lekki oddech środowisku, zwierzętom i myślę, że to fajny przykład takich działań, których chciałbym widzieć więcej w Polsce, to na pewno. I jest to na pewno trudniejsza współpraca niż wprowadzanie roślinnych produktów, ale z dużym, myślę, że potencjałem. Super. Tych oczywiście przykładów jest więcej. Nie zdążymy ich wszystkich podać tutaj. One są ważne. Ja się dowiedziałam o Roślinnie. Ja w ogóle muszę tu się przyznać, że od lat jestem fanką Roślinnie Jemy. Nawet do tego stopnia, że w którymś momencie zaczęłam pytać, a kto robi to Roślinnie Jemy? Moja pierwsza
mój pierwszy kontakt z Roślin nie jemy był przez jakieś strasznie fancy pisemko kulinarne w ogóle. I wtedy myślałam, że to jest jakaś taka właśnie hipsterska inicjatywa, dobra, nice. A ja. potem, dokładnie, a Nice. potem okazało się, że pracowałam jako ekspertka przy wyborze takich inicjatyw do wdrożenia na poziomie całej Polski w ramach programu wspierającego innowacje społeczne na poziomie ministerstwa. Niestety, przepraszam, nie wiemy, jak ono się nazywało wtedy. Generalnie w Ministerstwie Rozwoju, które później ewoluuje bardzo dużo razy, są takie fundusze fantastycznie projektowane i świetnie wydawane na innowacje społeczne właśnie. I w ramach tego zespołu patrzyliśmy, które innowacje społeczne powinny być wdrożone w całej Polsce. I tam była taka innowacja pod tytułem, a może byśmy nauczyli nauczycieli, kucharzy w szkołach gastronomicznych gotować żywność i ja tam parzę, to roślin nie jemy. Kurczę, jak oni systemowo myślą i pamiętam, że wtedy Martyna, przyszłam do ciebie i powiedziałam, nie, no w ogóle. Jeszcze po drodze przez znajomych poszukałam Maćka. Okazało się, że nasz wspólny, bliski znajomy Daniel Di Gusto, którego serdecznie pozdrawiamy. Danielu, dzięki. Pozdrawiamy. Powiedział, że to Maciek. Martyno, i wtedy wszystko to spadło na twoją głowę. I powiedz, jednym z elementów tego procesu wyboru Ashoka Fellows, członków, członkiń Ashoki, jest tak zwany benchmarking, czyli patrzymy na inne osoby, które zajmują się podobnymi tematami. No bo jak być może nasi stali słuchacze i słuchaczki pamiętają, albo nowe osoby się dowiedzą, jednym z kryteriów Ashoki jest tak zwany nowy pomysł. No to żeby sprawdzić, czy on jest nowy, trzeba popatrzeć, kto w tej tematyce właśnie narracji o przyszłości żywienia i drogi do przyszłego żywienia, kto co robi. Powiedz, kogo znalazłaś? To było wyjątkowo trudne, dlatego że coś, co ty robisz, wy robicie, jest takie śmiesznie nowe, że w ogóle spojrzenie nie na konsumenta, na którym to na twoich barkach jest to, żeby ciebie to obchodziło i żebyś ty wybrała tą kapustę, że do niej wrócę, tylko że staje się... Groch, niech żubędzie. Groch. Kapusta się kojarzy Kapusta tak bez z... sensu. Ja Dobra, groch. uwielbiam kapustę. Kapusta jest wspaniała, ale ma mało wartości. Znaczy ma dużo No to wartości prawda, odżywczych, ale ciężko, mało Nie, białeczka. Maciek Mało byłby białeczka. najszczęśliwszy, jakbyśmy wybierały łubin. To Ja wiem. wiemy, Łubin, wiemy. tak. Tak, łubin. Ale to do tego przejdziemy. Ja jestem teraz przy tym, że właśnie wczoraj zwiedzałam z panią przewodniczką naszą Puszczę Białowieską i ona mi powiedziała, że pokrzywa jest rośliną białkową, bo ma 20% białka. Tak, przepraszam, to jest... Ja nie Szpinak też ma 6. ale wracam do Czyli nie tylko nawóz można robić z pokrzywy i koszulę, ale też może służyć za Pokrzywa. źródło białka. pokrzywa. Więc to spojrzenie w ogóle na stronę jakby producencką i to, że to jakby trochę przypadkowo ja jako konsumentka mogę wybierać te roślinne opcje i w ten sposób też mieć wpływ, jest na tyle nowe, że w ogóle ciężko było mi to porównywać z jakimiś innymi inicjatywami społecznymi, które to robią. No bo to jest, jakoś to mam wrażenie, że to dzisiaj nie wybrzmiało. No to jest takie, wiecie, to jest trochę odważne, trochę takie no głupie, no, że tam ci są źli i oni robią to zło, a my do nich idziemy i my próbujemy razem z nimi ramię w ramię robić coś. Wiecie, to jest... Naprawdę ciężko było mi to porównywać. Więc no to nie dał takiego... się Maciek wkręcić w to, że oni są źli. No ale... nie więc, są. Ale wiecie, to jest tak, że większość inicjatyw społecznych wynika trochę z takiego tego buntu i to jest w ogóle ważna energia, która często bywa przekuta w jakieś pozytywne działanie, więc to było naprawdę całkiem trudne. No, w Polsce nie sposób uciec od członka Ashoki, który naprawdę jest w takiej pierwszej grupie członków i członkiń, którzy zostali wybrani, czyli od Jacka Bożka, który robił bardzo dużo różnych rzeczy, żebyśmy przynajmniej żywego karpia nie kupowali w ramach naszej tradycji pływania w wannie. I chyba całkiem nieźle udało mu się ten zwyczaj razem z masą ludzi zaangażowanych w koalicję jakby uwolnić. No więc tutaj w Polsce, w naszej sieci Ashoki to jakby Jacek Bożek i Klub Gaja i te działania na pewno były takim jednym z kawałków. Szczególnie, że oni też próbowali wprowadzać takie coś, co robi inny członek Ashoki, który został wybrany w Hongkongu, czyli David Jung z organizacji Green Monday, bo wiem, że Klub Gaja też się w to włączał. W takie trochę mówienie, to nie jedzmy mięsa chociaż w poniedziałek.
No ale właśnie to jest znowu do konsumenta, chociaż Można też systemowo, bo my też mieliśmy roślinne poniedziałki, których targetem dla nas były restauracje i tak, i oni, pomaganie dla nich restauracjom. też, oni też ze szkołami wiem, że czy potem na przykład pracowali. właśnie. No a też jakoś coś, co dla mnie było nowością, czy nie miałam pojęcia, że w ogóle w Hongkongu jest największe spożycie mięsa na osobę. Znaczy, że to wcale nie w tych Stanach, tylko w ogóle w Hongkongu, o którym no pewnie w ogóle zazwyczaj nie myślę. Ale ten jego wpływ właśnie przez Hongkong też na Chiny kontynentalne to jakiś taki w ogóle bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie, szczególnie, że to jest rynek, gdzie się jakby to ciągle spożycie mięsa rośnie, a w Polsce maleje. To są plusy. Niestety Już nie? dane z z sierpnia pokazały, że wzrosło w tym roku. To jest chyba Więc jednak to inflacja. Inflacja, myślę, że jakby jest tam dużo wątków. Myślę, że też postpandemicznie się tak trochę... Pandemia pomogła większemu skupieniu się taka jest moja interpretacja, że bardziej skupialiśmy się na zdrowym jedzeniu, które, tak jak powiedziałem, zdrowe ma dosyć bliską konotację do roślinnego. Nie zawsze musi tak być, ale wielu osobom się tak kojarzy i myślę, że jak się trochę poluzowało i też zaczęliśmy... To teraz sobie odbijamy. No tak, aczkolwiek jak patrzę na ten trend tak z perspektywy 5-6 lat, to tak skacze, więc chciałbym o tym porozmawiać za 10-15 lat i zobaczyć, jak wtedy będzie. Mam nadzieję, że będzie trochę niżej. Słuchajcie, to tak zrobimy. Umawiamy się za 10-15 lat, pogadamy o tym dalej. Ponieważ czas biegnie nieubłaganie, to chcę teraz przejść do takiej części, w której porozmawiamy trochę o tym, co osoby, które nas usłyszały, mogą robić. I oczywiście prosta odpowiedź jest taka, mogą Państwo jeść mniej produktów odzwierzęcych albo w ogóle na przykład ich nie jeść. To jest jakaś opcja. To jest możliwe, ale pomyślałam o takich rozwiązaniach właśnie i strasznie Ci dziękuję za ten zielony poniedziałek. Znaczy jakieś takie proste rozwiązania, które mogłyby ułatwić z jednej strony przejście na tę dietę, ale z drugiej też ja myślę, że bardzo ważne jest i w ogóle coś, co mi bardzo imponuje w tym, co wy robicie, to jest właśnie ten taki niekonfrontacyjny sposób przekonywania osób do spróbowania. Ja pamiętam, jak zrobiłam kiedyś smalec z fasolki na spotkanie świąteczne, rodzinne i nikomu nie powiedziałam, że to jest smalec z fasolki. Nie, bo jestem taka przebiegła, tylko po prostu zapomniałam. I on cały zszedł. Po czym wszyscy powiedzieli, jaki dobry ten smalec, taki lekki. I ja wtedy sobie przypomniałam, że zapomniałam im powiedzieć, że to nie smalec. Ale myślę, że to jest jakieś takie rozwiązanie. Po prostu jeśli umiemy robić coś dobrego, no to po prostu czasem to zróbmy i dajmy ludziom, którzy mówią, ja muszę mięso i oni mogą nagle odkryć po prostu smaczną potrawę, której wcześniej nie znali. Ale co jeszcze można robić? Jako taka indywidualna osoba. Tutaj jakby na pewno, tak jak powiedziałaś, jakby możemy codziennie, czy robiąc zakupy, głosować tym naszym portfelem i wybierać te produkty roślinne, ale myśląc nie angażując się bezpośrednio w działania takich przedsięwzięć, jak na przykład Roślinniejemy, czy inne tego typu działania, jak można być może trochę zmniejszać tą zależność od produktów roślinnych. Pomyślałem sobie o tym, że wiele z nas, wielu z nas pracuje w biurach, w różnych instytucjach, gdzie może spróbować właśnie wprowadzać czy zachęcać nie wiem, catering, który dostarcza żywność do tego, by na przykład bardziej był roślinny i to by było takim być może prostym, ciekawym, ale też już trochę systemowym nawet podejściem, gdzie można właśnie osiągnąć wpływ na trochę większą liczbę osób niż tylko na jednostkę. Na pewno tak jakby warto myśleć o tym, że tak jak powiedziałeś, żeby to jedzenie było dobre i smaczne i też odżywcze, żeby się... No ja lubię o tym myśleć, żeby nie kojarzyło się z kompromisem, bo właśnie, bo
nikt nie chce jakby rezygnować z czegoś, wybierając się czy to na obiad, czy na śniadanie. Raczej chcemy zjeść coś pożywnego, coś, nie wiem, smacznego, coś, co nam sprawi przyjemność. I podejmując takie działania, być może, nie wiem, właśnie zachęcając firmy cateringowe czy dostawców żywności do biur, może nawet warto zasięgnąć którejś z publikacji roślinniemy, gdzie dużo takiej też darmowej wiedzy, ale skierowanej dla profesjonalistów dostarczamy i te materiały są dostępne bezpłatnie, więc można z nich śmiało korzystać, do czego zachęcam. I materiały są dostępne na stronie, Tak. do której link znajdą Państwo w opisie odcinka, Dokładnie. ponieważ nad tym wszystkim oraz nad fact-checkingiem wszystkie te dane tutaj, które rzucaliśmy tak sobie, posprawdza dla nas Anita Głowacka. Tak. Jeszcze mogę dopowiedzieć. No, takim wątkiem, który myślę, że może w jakimś stopniu też wesprzeć tę bardziej roślinną transformację są też jakby nasze wybory polityczne i myślę, że to jakby można o tym śmiało powiedzieć, jakby zwłaszcza w kontekście tego, że nie wiem, czy ten podcast będzie publikowany przed czy po wyborach. Zawsze będą jakieś wybory przed nami. Dokładnie, jakby tych wyborów, jakby zwłaszcza w perspektywie najbliższych 2 lat jest kilka, bo są wybory samorządowe, europejskie i teraz do parlamentu i senatu. A potem będą prezydenckie. Dokładnie. No warto to jakby pytać kandydatów, kandydatki o to, czy mają jakiś pomysł na tą przyszłość żywności i to jest też takie coś, co może mieć przełożenie na to, jak ten system żywnościowy będzie wyglądał, bo tak jak zacząłem mówić o tych zmianach biznesowych, myślę, że one są super ważne, ale wraz z rozwojem kampanii coraz mocniej skupiamy się na tym, by nie tylko działać na poziomie branży spożywczej, która mam poczucie, że dostała już sporo takich sygnałów i też rynek niejako weryfikuje to zainteresowanie produktami roślinnymi. Teraz chcemy się skupić i skupiamy się bardziej na tym, by podmioty operujące w branży spożywczej miały też takie systemowe incentywy, zachęty, by kierować się w tą roślinną stronę lub przynajmniej nie miały barier do tego, by tę swoją produkcję transformować, odmieniać. Tak, bo nie rozmawialiśmy o różnych subsydiach, wsparciach dla różnych branż gospodarki, również tych wspierających produkcję odzwierzęcą. To może jeszcze jedno słowo, że w związku z tym powstała nowa instytucja, jakaś taka organizacja? Tak, organizacja branżowa. Dosłownie 2 tygodnie temu w KRS-ie zarejestrowaliśmy Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej, który to ma być głosem wszystkich firm, które produkują roślinną żywność, nie tylko takich w pełni roślinnych, co myślę, że warto zaznaczyć, ale także takich, które produkują i tradycyjnie, i roślinnie, w tym właśnie bardziej takim systemie politycznym, instytucjonalnym, bo do tej pory ten głos po prostu producentów nie miał swojego megafonu, nie miał takiego wspólnego głosu, a myślę, że jest to bardzo potrzebne, bo właśnie wchodzimy na ten etap, gdzie te zmiany systemowe, gdzie ten głos jest niezbędny właśnie we wprowadzaniu czy popychaniu trochę do przodu tych zmian systemowych. I Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej, bardzo tradycyjna nazwa. Mam nadzieję, że będzie spełniać tutaj swoją rolę dzielnie i skutecznie, dokładnie. Martyno, co twoim zdaniem osoby słuchające nas mogą robić? No to ja myślę, że właśnie mogą sobie też, jakoś bardzo mi się podobało, co dzisiaj mówiłeś o tym ryzyku, że można w ogóle sobie wybrać jakieś takie różne małe ryzyka, które wiecie, można zrobić. Nie, że nawet tym razem, jak się wybiorę do tego jednego albo drugiego sklepu, to wezmę jeden jakiś produkt i w ogóle zobaczę, czy to jest coś, co może wejść do mnie, do domu na stałe. I to jest pewnie jakaś jedna rzecz. Ja też jakby dużo słyszę też na przykład od mojej mamy, że ona trochę nie wie, jak ona ma to ugotować. I ja myślę, że to jest jakiś taki kawałek, więc na przykład to coś, co też zrobiliście z
współpracy z chyba Biedronką, prawda? Teraz były takie, że były takie menu do ugotowania z tych produktów roślinnych. Coś tam było. To jest takie coś, co też ktoś po prostu może wziąć, wiecie, że tak trochę wie, co ma zrobić, może kupić. To jest taki trochę, ja się uśmiechnęłam, bo to wyglądały takie przepisy, co było, ja nie wiem, czy ciągle są, że u mojej babci jak były takie, wiecie, czy jakaś twoja chwila, czy coś, tam były takie przepisy, ile to kosztuje. Że tam, wiesz, masz obiad za tam 7 zł, czy coś. To było tak samo. Ja pomyślałam sobie, że to jest jakieś takie w ogóle super uroczo, retro i że mogę wiedzieć, jak tam mam zrobić ten posiłek. I też trochę, ile on ma wartości odżywczych, co też jakby bywa bardzo ważne i cenne dla różnych ludzi, żeby wiedzieli, czy oni mają oczekiwać, że oni się tym najedzą. Tak, że to jest właśnie... Bo to mój ulubiony stek z kalafiora. Ja szukam osoby, która kiedyś się najadła stekiem z kalafiora. Jak znajdę, to Państwu dam znać. Ale tym innym rzędem to są takie decyzje, które my też podjęliśmy jako Ashoka, że na przykład wszyscy nasi grantobiorcy mają do zapoznania z taką polityką środowiskową i tam bardzo jasno mówimy o tym, że jakby zachęcamy do diety roślinnej tak bardzo, jak to możliwe i że oczekujemy, że oni jak będą wydatkowali środki, które my inwestujemy w ich inicjatywy, to będą tak wydawane i to jest troszkę z pozycji tego, że jesteśmy w roli grantodawcy, ale w różnych rolach jesteśmy takich, kiedy po prostu możemy podjąć taką decyzję, jak ja robię obiad w domu, no to jest taki i mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało i dokładam do tego jak największych starań, ale ciągle może być to zgodne z tymi wartościami i z tą myślą o przyszłości, od której zaczęliśmy. No i też może jeszcze dodam, że zakładam, że słuchacze, słuchaczki Ashoki pracują w różnych ciekawych miejscach, które być może mogą mieć przecięcia z roślinniejemy. Więc wszelkie tutaj jakby przecięcia są mile widziane i no my staramy się aktywnie poszukiwać tych właśnie najbardziej jakby efektywnych dla nas, ale jeśli one przychodzą do nas, to jakby wszyscy są szczęśliwi i nam trochę ułatwia to pracę, więc jak przychodzi do nas ktoś już z inicjatywą, to jest w ogóle podwójnie super, bo jest taka spójność i alignment w wspólnym dążeniu do jakiegoś fajnego celu, więc... Super. W takim razie myślę, że lista działań jest długa i wcale nie taka oczywista, bo to nie jest taka zasada pod tytułem przestań jeść to mięso. Chociaż jak możesz, to przestań. Albo przynajmniej ogranicz. Albo przynajmniej ograniczyć. Nie powiedział tego Maciek, który tego nie mówi, gdyż jest bardzo sprytnym changerankerem. Nie no, myślę, że mówię, ale tak jakby po prostu staram się wejść w perspektywę innej osoby, kogoś, komu może to być, dla kogo to może być trudna decyzja, ale jak najbardziej zachęcamy do ograniczania czy jakby wyeliminowania tych produktów zwierzęcych z codziennego odżywiania, ale wiemy też, że to nie jest proste i to ryzyko, tak jak powiedziałaś Martyna, pojawia się, tak, i fajnie się z nim ścierać, mieć tą otwartość. No risk, no fun, jak to mówią. Także można zacząć od takich ryzyk trochę mniejszych. Moimi gośćmi byli Maciej Otrębski z Roślinniejemy i Martyna Rubinowska z Ashoki. Ja się nazywam Agata Stafiej-Bartosik i bardzo dziękuję za uwagę. Producentką naszego wideo podcastu jest Ania Ślusareka. Fact-checking robi wspomniana już Anita Głowacka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy. Dzięki.